Ecol Unicon jest czołowym polskim producentem rozwiązań dla ochrony wód. Wierzymy, że każdego dnia możemy przyczyniać się do poprawy środowiska naturalnego.
Dlatego w interesie środowiska działamy bez kompromisów, wykorzystując posiadane doświadczenie, wiedzę i kompetencje naszej kadry inżynierskiej. Posiadamy 4 zakłady produkcyjne w Polsce, szeroką sieć doradców techniczno-handlowych oraz ekip serwisowych i wykonawczych. Nasze produkty z sukcesem eksportujemy również na rynki zagraniczne do 22 krajów na całym świecie. Przez 25 lat zamontowaliśmy około 10 000 pompowni i tłoczni ścieków. Zbudowaliśmy 520 zbiorników retencyjnych. Dostarczyliśmy ponad 28 000 separatorów substancji ropopochodnych oraz 420 oczyszczalni ścieków. Z dumą możemy powiedzieć, że średnio w każdym powiecie w Polsce aż 100 naszych urządzeń przyczynia się do ochrony wód, a naszymi rozwiązaniami wsparliśmy ponad 50 000 klientów. Produkujemy i dostarczamy rozwiązania dla infrastruktury miejskiej, drogowej oraz przedsiębiorstw prywatnych, zbiorniki retencyjne Hydrozon, separatory i osadniki, pompownie wód opadowych, pompownie i tłocznie ścieków, oczyszczalnie Biofit oraz edukacyjne parki wodne Hydrofan. Oferujemy również usługi serwisowe, modernizacyjne i wykonawcze. Wszystkie te rozwiązania wspiera nowoczesny system Boomerang Smart, służący do efektywnego zarządzania pracą urządzeń i obiektów w systemach WODCAN. Ochrona środowiska wodnego jest istotna dla życia całego społeczeństwa. Rola Ecol Unicon to nie tylko realizacja celów biznesowych, to sztuka ochrony wód. Witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że tutaj tradycyjnie zapytam, czy mnie słychać, bo różnie bywa z tą techniką. Fajnie, dziękuję bardzo. Nazywam się Przemysław Dębski, jestem kierownikiem serwisu w firmie Ecol Unicon i chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o oczyszczeniu separatorów, ale też w kontekście jakby ustaw, które w jakiś sposób i rozporządzeń, które regulują ten temat, o instytucjach kontrolujących. Chciałbym Państwu też opowiedzieć krótko, chociaż pewnie zdajecie sobie z tego sprawę, o skutkach braku czyszczenia i poprawnej eksploatacji. Pokażę też krótkie fotostory z czyszczenia separatora lamelowego i opowiem chwilkę o samym odpadzie i o ustawie o odpadach, która ten temat reguluje. Przechodząc już do tematu tutaj pierwszego, czyli takiej małej analizy ustaw. No cóż, tutaj musimy troszeczkę poczytać tego tekstu, ponieważ trudno jest spamiętać wszystkie zapisy w ustawach. Tym niemniej tutaj na wstępie opowiem, o których ustawach powiemy. Oczywiście troszeczkę powiemy o prawie budowlanym, o prawie ochrony środowiska, o bardzo ważnym dla nas rozporządzeniu ministra środowiska z 24 lipca w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy prowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi. Opowiemy sobie troszeczkę o prawie wodnym w kontekście właśnie tego, gdzie mamy do czynienia z czyszczeniem separatorów, a bardziej z eksploatacją tych separatorów i z kontrolą. I troszeczkę musimy oczywiście wspomnieć też o ustawie o odpadach. Przejdźmy może tutaj do tego pierwszego naszego ustawodawstwa, czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Nie wiem, czy ono jest Państwa na monitorkach widoczne, ale postaram się w takim razie to przeczytać tutaj. Zagadnienia, które tutaj są po lewej stronie, starałem się wyciągnąć z jak najbardziej aktualnych aktów prawnych, noweli. Tutaj to z prawej strony może czasami się nie zgadzać z tą lewą stroną, dlatego że to po prawej stronie ten tekst jest screenem z dziennika ustaw niekoniecznie aktualnego, ale tutaj po lewej powinny być dosyć aktualne dane. Więc przechodząc do tego prawa budowlanego i gdzie my tutaj tak naprawdę jesteśmy z tymi naszymi urządzeniami. Artykuł 62 ustęp 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę. I tu będę
wybiórczo wybierał tylko te paragrafy, które rzeczywiście dotyczą kwestii czy czyszczenia urządzeń, czy sprawozdawczości. W punkcie pierwszym okresowej kontroli co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzaniu stanu technicznego sprawności i w podpunkcie B mamy zdefiniowany temat instalacji urządzeń służących ochronie środowiska, czyli w tym przypadku właśnie tego naszego urządzenia, czyli już tutaj w tym pierwszym zapisie widzimy, że prawo budowlane wskazuje na pewien obowiązek. W artykule 62.3 organ nadzoru budowlanego w razie stwierdzenia nieprawidłowego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, znowu bądź środowiska, nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ustępie pierwszym, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. Są to dosyć oczywiste zapisy wskazujące na obowiązek tutaj zarówno użytkownika, jak i precyzują organ, który ma tutaj sprawczość kontrolną. Zresztą powiemy sobie troszeczkę o tym później. Artykuł 64. Właściciel lub zarządca jest zobowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzania, w którym mowa w artykule 20, książkę obiektu budowlanego stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów, przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Artykuł 65. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany udostępnić dokumenty, o których mowa, przedstawicielom organu nadzoru budowlanego oraz innych jednostek organizacyjnych organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie. Więc te wszystkie elementy wskazują tutaj na to, że te urządzenia, które są separatorami, osadnikami w tym przypadku, ale oczywiście też wszystkie inne, podlegają tak naprawdę ścisłym kontrolom i przeglądom. Przejdźmy sobie tutaj dalej do artykułu 66. Decyzja o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym, decyzja o zakazie użytkowania obiektu. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku nawet mamy. Czyli jeżeli mamy urządzenie nieczyszczone, nieeksploatowane regularnie, zgodnie z tym, co mówiło wcześniej rozporządzenie, znaczy ustawa, a później sobie powiemy jeszcze o rozporządzeniu, no, ma konkretne skutki. Jest użytkowany w sposób zagrażający lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, czyli znowu mówimy o tym samym, jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo powoduje swoim wyglądem, no już bardziej nie dotyczy tutaj kwestii raczej budowli podziemnych. W decyzji, o której mowa w ustępie pierwszym, organ nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu, jeżeli występują okoliczności, o których mowa w ustępie pierwszym, punkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. To jest bardzo twardy zapis mówiący o tym, że jeżeli nie dopełni się pewnych obowiązków, no to w tym momencie nadzór budowlany może nawet ustnie ogłosić w tym przypadku usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i może zakazać użytkowania obiektu. Tutaj są dalej jeszcze zmiany regulujące, już nie będę tego artykułu czytał, ale pewnie będziecie Państwo mieli udostępnione, więc można sobie do tego wrócić tutaj, uszczegółowiające troszeczkę to rozporządzenie. Mowa jest tutaj między innymi o tym, że w przypadku obiektów o większej kubaturze tak naprawdę powinny w okresie, w którym w punkcie pierwszym co najmniej 2 razy do roku, czyli mówimy też o tym, że o dużych obiektach, na przykład o dużych halach, gdzie tego typu obiekty jak separator, osadnik na pewno się dzisiaj znajdują, to też powinny być 2 razy do roku tak naprawdę takie obiekty przeglądane, powinny być wpisy do dziennika, a co za tym idzie, te urządzenia, które tam gdzieś też są przy tej hali, powinny być również eksploatowane zgodnie z dokumentacją techniczną i zgodnie z
rozporządzeniami, o których będzie mowa dalej. Przejdziemy sobie tutaj. I tu już wchodzimy w ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, bo tutaj mówimy już o pewnej emisyjności oraz o eksploatacji instalacji. I co też tutaj nam ta ustawa mówi? Tutaj musimy sobie założyć musimy sobie tutaj, że separator zgodnie z zapisami ustawy jest instalacją, w której zachodzi emisja. Emisją te są ścieki wypływające z separatora. I co mówi nam artykuł 141? Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych. Punkt drugi. Oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska, znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. I w artykule 144 eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Jeżeli w związku z funkcjonowaniem instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarem. Czyli nawet kiedy mamy do czynienia z małym obszarem i on wpływa na większy obszar, również jest tutaj ten temat zdefiniowany. I teraz zgodnie z artykułem 141 i 144 eksploatacja instalacji nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska. Czyli artykuł ten wprowadza wymóg niedopuszczenia do sytuacji, w której emisja odpływający ściek separatora stanie się zanieczyszczeniem, czyli zostaną naruszone standardy środowiska. A kiedy one zostaną naruszone? No przede wszystkim w takiej poprawnej eksploatacji separatora i osadnika nie będą, natomiast w momencie, kiedy te urządzenia będą zaniedbane, nieczyszczone regularnie, no istnieje duże prawdopodobieństwo, że te standardy zostaną naruszone, ponieważ ta emisja będzie większa od zakładanej. Dalej, tutaj w artykule 145 mamy zdefiniowane: prowadzący instalacje oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji, polegającej w szczególności na stosowaniu paliw, surowców lub materiałów zapewniających ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko, podejmowania odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i operacyjnych i podejmowania odpowiednich działań niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości. Zgodnie z tym artykułem 145 eksploatator zobowiązany jest do podejmowania działań polegających na ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko, podejmowania działań w przypadku powstania zakłóceń pracy urządzeń, stosowania materiałów eksploatacyjnych zapobiegających negatiwnemu oddziaływaniu środowiska. Te zapisy wskazują zarówno na to, że znowu musimy regularnie czyścić to urządzenie, żeby ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko. W przypadku wszelkiego rodzaju awarii, a je możemy stwierdzić tak naprawdę przeglądając te urządzenia i czyszcząc, zapobiegać. Natomiast stosować również materiały eksploatacyjne, takie, które negatywnie nie wpływają na środowisko, czyli nie pogarszają pracy urządzeń. To jest bardzo ważne w kontekście na przykład urządzeń separatorów, na wymianę elementów czy podzespołów czyszczących, takie, które rzeczywiście spełniają normy producenta i tak naprawdę producent jest w stanie gwarantować poprawną pracę tych urządzeń. A głównie mówimy tutaj o pakietach lamelowych czy na przykład wkładach koalescencyjnych. Czyli tu dosyć istotne zapisy właśnie wskazujące na to, co musimy tak naprawdę też, na co musimy zwrócić uwagę. Tutaj jest oczywiście już taki mały straszak, czyli ustawa z dnia 27 kwietnia, ta Prawo ochrony środowiska, mówi nam w rozdziale 3 o wygaśnięciu, cofnięciu i ograniczenia pozwolenia. W artykule 194 pozwolenie podlega cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania, jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogarszania znowu stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. W przypadku, w których mowa ustęp 1, decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia nadaje się natychmiastowy rygor wykonalności. Czyli zgodnie z tym artykułem niewywiązanie się przez właściciela instalacji z obowiązku zapewnienia prawidłowej eksploatacji
i instalacji, w tym przypadku mówimy o separatorze i osadniku, może skutkować cofnięciem posiadanych zezwoleń, pozwoleń, decyzji. W przypadku separatorów może to być na przykład cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego, czyli skutki dosyć mocne dla działającego przedsiębiorstwa chociażby w tym przypadku. I tutaj dla nas, dla producentów urządzeń, również dla eksploatatorów, jedno z ważniejszych rozporządzeń, na które właściwie zawsze się powołujemy w prezentacjach, to jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Tutaj oczywiście paragraf 19 ustęp 1 definiuje konieczność stosowania urządzeń dla określonych rodzajów zlewni. To już nie raz na naszych prezentacjach produktowych omawialiśmy, więc tutaj nie będziemy się nad tym paragrafem skupiać. Natomiast w paragrafie 21.1 spełnienie warunków, o których mowa w ustępie 19, ocenia się na podstawie przeprowadzonych przez zakład co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń czyszczących, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji. Czyli zgodnie z tym paragrafem 21 rozporządzenia Ministra Środowiska przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających, czyli m.in. właśnie separatora osadnika, należy wykonywać co pół roku. I zgodnie z paragrafem 21 ustęp 1 eksploatacja urządzeń oczyszczających powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, a wszystkie czynności, przeglądy, czyszczenia wykonane w urządzeniu, separatorze muszą być odnotowane w książce eksploatacji urządzenia separatora. To jest o tyle ważne, że odnosząc się znowu do tej pierwszej ustawy, którą mówiliśmy, prawo budowlane, no tam ktoś, inspektor nadzoru budowlanego na przykład, kontrolując tego typu obiekt w całości, może zażądać tak naprawdę dla poszczególnego urządzenia zajrzenia w taką książkę eksploatacji i zobaczenia, czy rzeczywiście to się tam, ta poprawna eksploatacja zgodnie z tą książką eksploatacji się odbywa. I taka kolejna rzecz, która też w jakiś sposób tutaj nawiązuje właśnie do eksploatacji i do urządzeń poczyszczających, to jest prawo wodne. I w tym prawie wodnym to już mamy napisane, w korzystaniu z wód, ono w ogóle to prawo wodne oczywiście definiuje wiele ważnych tutaj elementów z zakresu gospodarki wodnej, ale w artykule 34 szczególne korzystanie z wód, szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych przedmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie artykułu, zapewnienie dostępu do usług wodnych. Usługi wodne obejmują odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji. Tu specjalnie ten rozdział przytoczyłem po to, żeby pokazać, że też jakby prawo wodne dotyka tego zakresu, tutaj wydawałoby się, który znajduje się troszeczkę przed rzeką, przed jeziorem, przed morzem, bo jest to najczęściej kanalizacja albo wylot, ale też w jakiś sposób tutaj to reguluje. I w artykule 80 wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi. Dopuszcza się wprowadzenie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej lub ścieków z przelewów burzowych ogólnospławnej na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 99. Już nie będziemy dalej czytać. W drodze decyzji, że takie dopuszczenie nie koliduje z celami środowiskowymi dla wód lub wymienionymi wymaganiami jakościowymi dla wód. Wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi są obowiązani zapewnić ochronę przed zanieczyszczeniem
w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie. A tam, gdzie jest to celowe, powtórnie wykorzystać oczyszczone ścieki i to jest też ta nowość, którą no, my jako firma, również Ecolunicon, bardzo mocno tutaj kreujemy, żeby w przyszłości też jak najwięcej tych wód opadowych wykorzystywać. Ale mówię o tym, że widzimy tutaj dosyć jasno, że jeżeli chodzi o prawo wodne, te elementy związane też z samymi układami podczyszczającymi, jak i również z eksploatacją są w sposób bezpośredni wymienione. I oczywiście tam dział 5, budownictwo wodne melioracyjne, budownictwo wodne, utrzymanie urządzeń wodnych. Utrzymanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli, polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. W kosztach utrzymania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści. Przepis stosuje się także w przypadku ochrony przed powodzią lub suszą, żeglugi, poboru wody energetycznego, wykorzystania urządzeń wodnych, wprowadzania ścieków lub odprowadzania wody do urządzeń wodnych oraz innych usług wodnych, a także działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem urządzeń wodnych do celów rekreacyjnych, z wyłączeniem działalności wykonywanej przez uprawnionych do rybactwa. Te uprawnienia tutaj i te tak naprawdę to prawo powoduje między innymi to, że dzisiaj na przykład od chyba roku mniej więcej jest prowadzona przez Wody Polskie akcja związana właśnie z sprawdzaniem dzisiaj wylotów do rzek i wiem z artykułów, że w tym momencie już sypią się kary tak naprawdę i wezwania do regulacji pewnych zasobów tutaj. Dział 7, zarządzanie wodami, rozdział 3, kontrola gospodarowania wodami. Zakres kontroli gospodarowania wodami. Tutaj już jest właśnie ten element, który wprowadza obowiązek, prawo kontroli tak naprawdę w zakresie tej ustawy. I kontrola gospodarowania wodami dotyczy tutaj korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych, przestrzegania warunków ustawowych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy, wykonywania urządzeń wodnych, utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych, stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych. Te wszystkie ustawy, prawo budowlane, jak i prawo wodne, no tutaj w jakiś sposób też definiują nam instytucje kontrolujące. I tutaj przechodzimy sobie do tego następnego naszego punktu, instytucji kontrolujących, czyli mamy Inspekcję Ochrony Środowiska, nadzór budowlany, no i Wody Polskie, tak? I przejdźmy sobie może teraz króciutko przez kompetencje i przez obowiązki tych instytucji. Do kompetencji organów instytucji ochrony środowiska należy przede wszystkim kontrola działalności gospodarczej związanej z korzystaniem ze środowiska, zwłaszcza instalacji wymienionych w rozporządzeniu. Podstawą oczywiście tu są wszystkie te ustawy, o których mówiliśmy, nie będziemy ich przytaczać, ale Państwo będziecie mogli sobie zawsze sobie to przejrzeć. No i te najważniejsze tutaj dotyczące właśnie naszych urządzeń, zadania. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, przestrzegania decyzji ustalającej warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na środowisko, eksploatacji instalacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, prowadzenie państwowego monitoringu, wykonywanie zadań w zakresie zagospodarowania, zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy, współdziałania w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego oraz ochrony, a także organizacjami społecznymi. To jest, przepraszam,
taki organ tutaj, ta Inspekcja Ochrony Środowiska, która w największym stopniu ma wpływ tak naprawdę na to, żeby dzisiaj kontrolować te urządzenia, no i mobilizować eksploatatorów, właścicieli tych instalacji do regularnego i poprawnego ich czyszczenia. Tutaj oczywiście jest też tak, że jeżeli chodzi o Inspekcję Ochrony Środowiska, co jest może mało popularne w naszym kraju, ale instytucja uprzejmie donoszę, czyli to, że każdy z nas może tak naprawdę zgłosić pewne nieprawidłowości, może zgłosić to anonimowo, jest przestrzegane i tak naprawdę każdy z nas, widząc taką nieprawidłowość, może czuć się bezpieczny, zgłaszając taką nieprawidłowość do Inspekcji Ochrony Środowiska, bo jest prawnie chroniony. Nadzór budowlany. No, o nadzorze budowlanym już mówiliśmy na początku w ustawie Prawo budowlane. Tutaj znowu odnosimy się troszeczkę tutaj do tej ustawy. Organ nadzoru budowlanego w razie stwierdzenia nieprawidłowości stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa, mienia środowiska nakazuje przeprowadzenie kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu i jego części. I to jest to, co rozmawialiśmy. Obiekt budowlany powinien być w czasie użytkowania poddawany przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i sprawności instalacji urządzeń służących ochronie środowiska, czyli tych właśnie naszych obiektów. Tutaj warto jeszcze wspomnieć, że w tym artykule 81a nadzór ma nadzór budowlany ma mocne tutaj prawo, tak naprawdę ma prawo wstępu do obiektu budowlanego na teren budowy, zakładu pracy. Czynności kontrolne związane z wykonywaniem uprawnień organu nadzoru budowlanego przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych, albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji. Czyli zawsze taka osoba musi być wyznaczona do kontaktu. No i cóż, i mówimy sobie tutaj o tych wodach polskich, bo mówiliśmy też o ustawie Prawo wodne. I tutaj Wody Polskie zajmują się kontrolą gospodarowania wodami, które dotyczą korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych, przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy, przestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniach zintegrowanych, wykonywania urządzeń wodnych i utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych. Dodatkowo zapisy ustawy o prawie wodnym, a dokładnie artykuł 476 ust. 1 Prawo wodne, kto bez wymaganej zgody wodnoprawnej albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnego, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Także dosyć szerokie uprawnienia, jak widzimy tutaj w tym przypadku, i warto o tym pamiętać. Wody Polskie mogą zgłaszać zidentyfikowane wykroczenia do odpowiednich inspektorów ochrony środowiska, czyli tu jest ta ścieżka. Dodatkowo, jeśli sytuacją będzie kara administracyjna nakładana na przedsiębiorcę przez wojewódzki inspektor ochrony środowiska, mogą sięgać nawet tam kilkuset tysięcy złotych, jeżeli oczywiście to jest dosyć poważne niedopilnowanie tematu. No i teraz tak, no powiedzieliśmy sobie tutaj o ustawach, powiedzieliśmy sobie o tych instytucjach kontrolujących. Tu na zdjęciu mamy piękny widok, zielony brzeg z wylotem kanalizacji deszczowej najprędzej i to jest ta sielanka i to, co byśmy chcieli jakby zawsze widzieć. No jednak trzeba powiedzieć tutaj, że tak się nie dzieje, chociaż ja pracuję w firmie jakby 18 lat i tak naprawdę dostarczyłem bardzo dużo tych naszych separatorów i osadników i
w latach widzę pewien postęp, jeżeli chodzi o czyszczenie, eksploatację, zwłaszcza w ostatnich paru latach. Widzę, że jest taka trochę sytuacja, gdzie zaczyna się tak naprawdę na kanalizacjach dostrzegać te obiekty. Jednakże mamy tutaj jako branżyści jeszcze dużo do zrobienia, bo tak naprawdę wiele z tych urządzeń dzisiaj sprzedawanych, dostarczanych 15-20 lat temu, no niestety wymaga gruntownych remontów związanych z tym, że po prostu nie były regularnie, zgodnie zresztą z rozporządzeniami, czyszczone i konserwowane. No i cóż, no, skutki są przewidywalne, ale mogą być różne. To może być wydostanie się substancji ropopochodnych, to może być wydostanie się osadu, części stałych. W przypadku na przykład jakiejś awarii, nie awarii, tylko wypadków na przykład na autostradach i tak dalej, gdzie nie mamy zabezpieczenia właśnie zlewni separatorami, jeżeli taki separator nie będzie funkcjonował odpowiednio, więc tak naprawdę płyny mogą dostać się z rozbitego samochodu do kanalizacji i zanieczyścić nasze zasoby naturalne. To są te takie podstawowe rzeczy. Oczywiście podtopienia zlewni, parkingów, obiektów inżynierii drogowej, to co Państwo widzicie w telewizji po gwałtownych opadach, to jest skutek tych gwałtownych opadów, ale bardzo często też te zaniedbania związane z brakiem poprawnej eksploatacji lub w ogóle eksploatacji tych urządzeń. I też o takiej rzeczy bym chciał wspomnieć, bo tutaj na początku, jak Państwo zdążyliście jeszcze być te parę minut przed rozpoczęciem webinarium, był puszczony filmik i widzieliście Państwo, że tam w tej kanalizacji deszczowej przepływają sobie te ścieki, lecą sobie przez osadnik, separator i trafiają do pompowni wód opadowych. I to jest też bardzo ważny, niedostrzegalny dzisiaj temat, że tak naprawdę w sytuacjach, kiedy nie dbamy o urządzenie, czyli osadnik i separator, gdzie mogą znajdować się zawiesiny i często pływające, które potem trafiają na przykład na taki obiekt zaawansowany technicznie, jakim jest pompownia, może dojść do uszkodzeń pompy, samej pompowni, pływaków, czy sondy hydrostatycznej, czyli tych elementów sterujących, co tak naprawdę powoduje znaczne koszty, zwiększa koszty eksploatacji całego obiektu, w przypadku na przykład, kiedy mamy to wszystko w jednym miejscu. A tak się zdarza, bo dostarczamy bardzo dużo tych układów, że jest separator, osadnik i pompownia. Także regularne przeglądanie tego separatora i osadnika, tak naprawdę i czyszczenie przede wszystkim tego separatora i osadnika powoduje, że taką pompownię, taka pompownia będzie niezawodna, będzie zabezpieczona właśnie przed tym, co nie powinno się znaleźć w kanalizacji, a wszyscy pewnie wiemy, jakie dziwne rzeczy mogą się w tej kanalizacji znaleźć, oprócz wód opadowych. No i właściwie możemy sobie powiedzieć, czy one czyszczą, czy nie czyszczą. Czyszczą. To już mamy doświadczenie, że wiemy, że separator nieczyszczony ulega zniszczeniu, zawaleniu się tak naprawdę, można powiedzieć, piaskiem, zapełnieniu piaskiem, osadem. Separatory lamelowe i koalescencyjne wypełnione są grubą warstwą wyflotowanego osadu. To są ropopochodne, ale nie tylko, to są różne inne substancje. I tu widzimy akurat osadnik, brudny osadnik wirowy, tu widzimy osadnik poziomy, który zresztą będziemy modernizować w najbliższej przyszłości. Tutaj mamy widok separatora lamelowego z wytrąconymi ropopochodnymi, natomiast to nie jest sytuacja taka, jeżeli on byłby regularnie czyszczony, na pewno aż do takiego tutaj stanu by nie był doprowadzony. Tu widzimy jakby troszeczkę zdjęcie takiego urządzenia, które jak mamy tutaj wypełnione substancjami ropopochodnymi, tu widzimy wypompowanymi, żebyście Państwo zobaczyli, jak to jest głęboko, czyli jak mamy tutaj dużo zgromadzonych różnych nieczystości. No i tutaj mamy fragment separatora, zdjęcie z fragmentem separatora koalescencyjnego. Zupełnie nie tak to urządzenie powinno wyglądać. I na pewno należałoby się porządne czyszczenie. I tutaj króciutko Państwu pokażę, miałem też pokazać czyszczenie separatora koalescencyjnego, ale tutaj nie daliśmy rady zrobić sesji fotograficznej. Natomiast mam
chcę pokazać, że to wcale tak naprawdę nie jest nic trudnego do czyszczenia, a tak jak mówię, skutki nieczyszczenia Państwo widzieliście. Dlatego mówię, pokażę Państwu takie przykładowe czyszczenie, na czym ono polega i że jest to dosyć prosta sprawa, troszeczkę trudniejsza sprawa potem z utylizacją odpadu, natomiast samo czyszczenie, sam proces dosyć prosty i szybki, jeżeli oczywiście ma się do czynienia z przemyślanym technicznie separatorem, tak, w którym możemy wyjąć pakiet lamelowy, a tu się możemy poszczycić akurat, że te nasze rozwiązania techniczne umożliwiają dosyć łatwą konserwację. Tym się zresztą mocno cieszymy i chwalimy, że są przemyślane w ten sposób, że to urządzenie da się wyczyścić, bo powiem Państwu, że na rynku są urządzenia, myślę, że tutaj wiele więcej powiedziałyby nam firmy, które czyszczą te urządzenia, które tak naprawdę trudno do nich dotrzeć, trudno wyczyścić pakiet lamelowy, trudno wyczyścić elementy koalescencyjne, więc tak naprawdę tutaj pokażemy sobie taki filmik, na czym on polega. No oczywiście przyjeżdża samochód asenizacyjny i tutaj akurat otwieramy włas w separatorze lamelowym. Jak widzicie, panowie tutaj spłukują z elementów tego separatora z górnych jego części osad, czy właśnie substancje ropopochodne, które mogły się zgromadzić, wyflotować na górę. One spływają do komory roboczej, czyli do tej właśnie, gdzie mamy tutaj pakiet lamelowy. Tutaj na następnym zdjęciu Państwo zobaczycie, że oczywiście jeżeli jest problem z wyjęciem tego pakietu, to już wpuszczają rurę i część tych zanieczyszczeń wyjmują. Jeżeli to się da wyjąć bez, no to wyjmują pakiet lamelowy do góry, czyli tu mamy pakiet lamelowy po prawej stronie. I warto tutaj zwrócić uwagę, że wszystkie te zmyte substancje ropopochodne i osady trafiają właśnie do komory roboczej. I to jest to przemyślenie rozwiązania, że nie trafiają przypadkiem gdzieś już dalej do komory, gdzie mogłyby zanieczyścić środowiska, tylko wszystkie zdeponowane są dalej w tej komorze centralnej. No oczywiście tutaj, się akurat zdublował slajd, panowie tutaj sprawdzają ten pakiet lamelowy, czy on się nadaje do założenia, czy będzie spełniał swoją rolę. W przypadku separatora koalescencyjnego jest to element koalescencyjny, też musi być ocena tego elementu koalescencyjnego i tutaj cofnę się znowu trochę tak, przypomnę Państwu o tych ustawach, gdzie czytaliśmy, gdzie była mowa o tym, że również te materiały eksploatacyjne są dosyć istotne, bo powinny być stosowane takie, które na pewno nie pogarszają pracy tego urządzenia. Więc jeżeli zostanie tak naprawdę do takiego urządzenia inny materiał zastosowany niż producenta, no to już nie mamy tej pewności, że on będzie spełniał parametry. Dlatego też zalecamy, żeby te pakiety lamelowe kupować od producenta, który tak naprawdę daje gwarancję poprawności pracy tego urządzenia. No tutaj panowie oczywiście wyczyścili sobie ten separator, wkładają po specjalnych, tutaj może zobaczymy na następnym zdjęciu, prowadnicach ten pakiet lamelowy do samego dna. No i oczywiście wyciągają z mycia również tego pakietu ten zanieczyszczone wody do samochodu, zamykają, akurat w naszym przypadku to urządzenie jest dosyć sporych rozmiarów, bo mamy włas kwadratowy, zakładają kratę zabezpieczającą, zamykają i mamy separator wyczyszczony. Czyli jak widzicie Państwo, nie jest to skomplikowana czynność, a regularność tej czynności ma naprawdę kolosalne znaczenie, jeżeli chodzi o trwałość samego urządzenia, no i oczywiście o skuteczność jego podczyszczania, no i przede wszystkim zgodność z rozporządzeniem, zgodność z prawem budowlanym i z prawem ochrony środowiska, a w konsekwencji też z prawem wodnym, bo we wszystkich tych ustawach i rozporządzeniach jest mowa o eksploatacji tych urządzeń poprawnej. No i przechodząc tutaj tak naprawdę do tego, wyczyściliśmy sobie ten separator, no i mamy ten odpad. Tu się zastanawiałem, który ze slajdów najpierw pokazać, czy najpierw odpad, czy najpierw jak to jest, kto może czyścić te urządzenia, a kto nie. Dobra, postanowiłem, teraz już bym to zmienił, ale
zacznijmy od odpadu. Więc tak naprawdę ustawa z dnia 14 grudnia o odpadach, katalog odpadów i zmiana statusu, katalog odpadów. Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając źródło ich powstawania, właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi określone w rozporządzeniu, składniki odpadów, dla których przekroczone wartości graniczne stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Składniki odpadów, o których mowa w ustępie pierwszym, określa załącznik do ustawy i to jest ważne. Minister właściwy do spraw klimatu określi w drodze rozporządzenia katalog odpadów. I macie Państwo taki katalog określony, aktualny, gdzie są zdefiniowane grupy odpadów i są sklasyfikowane numery tych odpadów. I w przypadku tutaj separatorów i osadników mamy do czynienia z odpadami odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady stałe z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach, szlamy z odwadniania olejów w separatorach, szlamy z kolektorów, olej z odwadnianych olejów w separatorach, zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach i mieszanina odpadów z piaskowników, czyli z osadników naszych i z odwadniania olejów w separatorach. Czyli to jest ta grupa zdefiniowanych odpadów niebezpiecznych. I teraz tak naprawdę króciutko tutaj informacja o samej ścieżce, jakby o przekazywaniu odpadów, bo odpad jest odpadem niebezpiecznym, no i tak naprawdę nie każdy może się tym odpadem później bawić, kolokwialnie powiem. Artykuł 27. Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami, czyli każdy, kto produkuje ten odpad niebezpieczny w tym przypadku, jest wytwórcą odpadów i jest zobowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie. Wytwórca odpadów, winny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. I z tego brzmienia artykułu 25 ustawy o odpadach 27 wynika, że posiadacz odpadów może je przekazać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. I wydawałoby się, że to jest taki zapis bardzo twardo wskazujący na to, że tą firmą, która przejmuje, może być tylko ten, który ma pozwolenie, ale nie jest tak do końca, ponieważ w artykule 32 wytwórca odpadów rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, pierwotny wytwórca odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszania lub inne działanie powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów itd., który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej. Czyli wynika z tego, już tak tłumacząc, że firma wykonująca usługę czyszczenia powinna mieć uregulowany stan formalnoprawny w zakresie wytwarzania odpadów oraz w przypadku prowadzenia działalności polegających na transporcie odpadów w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionej w ustawie o odpadach. Firma ta jako wytwarzająca odpad będzie również posiadaczem odpadów wpisanym do karty przekazania odpadów, bardzo ważnej, podczas przekazywania ich dalszemu posiadaczowi lub prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Czyli ten, jakby można powiedzieć, że to właścicielstwo trochę idzie za tym naszym odpadem. No i cóż, no, można powiedzieć, że w świetle tych wszystkich przytoczonych przepisów tutaj związanych z właśnie z tym obowiązkiem jakby czyszczenia, regulacji, czyszczenia, eksploatacji tych naszych urządzeń,
ale również tego zagospodarowania odpadu, użytkownik separatorów musi mieć wykonaną usługę przez firmę, która przejmuje wszystkie obowiązki związane ze składaniem sprawozdań do odpowiednich służb ochrony środowiska. I to jest ta jedna ścieżka. Oczywiście pozostaje zawsze druga ścieżka, czyli na podstawie zawartej między stronami umowy nastąpi przekazanie kart odpadów, co ceduje na użytkownika separatorów obowiązek złożenia sprawozdania z wytwarzanych odpadów do odpowiedniej służby ochrony środowiska. Czyli albo jako firma możemy przejąć ten odpad na siebie i będziemy jego wytwórcą, albo możemy po prostu zostawić, można powiedzieć, tutaj to użytkownikowi. Tym niemniej musimy wtedy odrębną umową, odrębną dokumentacją przekazać tak naprawdę mu ten odpad, tak żeby on się ponownie stał jego właścicielem, można by powiedzieć. No i tutaj już podsumowując króciutko, w grupie naszej Ekolog w zakresie serwisu czyszczenia separatorów, no my zajmujemy się czyszczeniem, przeglądami separatorów i osadników, serwisem i naprawą, to jest, tak jak też wcześniej wspomniałem, coraz częstsza sytuacja, czyszczeniem separatorów ze zbiornikami retencyjnymi, czyszczenie serwisu i naprawą przepompowni wód opadowych przed separatorami, bo często te obiekty są w jakiś sposób zintegrowane, wykonaniem przeglądów budowlanych separatorów i osadników i monitorowaniem pracy obiektów. To jest też projekt, który będziemy w najbliższym czasie wdrażać. Chcemy, żeby jak najwięcej tak naprawdę urządzeń podlegało monitoringowi, przez co tak naprawdę będzie łatwiej, poprawniej eksploatować to zarówno nam, jak i samemu właścicielowi obiektu, czy eksploatorowi. No, się teraz zapiera. Dobra. Więc tak, to wszystko, co udało mi się tutaj na ten temat zebrać. Jak widzicie Państwo, tego materiału, jeżeli chodzi o ustawodawstwo, jest bardzo dużo i tak naprawdę trzeba by się było wczytywać w poszczególne paragrafy i no wydaje mi się, że tak naprawdę zebrałem to, co jest najbardziej kluczowe w zakresie tych czyszczenia urządzeń. Jednakże zawsze Państwo będziecie mogli sobie skorzystać tutaj i dojść do samej ustawy, do samego rozporządzenia i na spokojnie przeczytać te artykuły. Tym niemniej, jak widzicie Państwo, jeżeli chodzi o samo zagadnienie, ono jest dosyć mocno opisane w ustawach. Sklasyfikowane są również instytucje kontrolujące i wydaje mi się, że tak naprawdę to jest też taka sytuacja, gdzie w najbliższych latach no, te państwowe, zwłaszcza instytucje, będą coraz więcej wagi przywiązywały do tego, żeby jednak stan tych urządzeń, jakość ich eksploatacji i regularność no, po prostu kontrolować. Także z mojej strony to dzisiaj wszystko. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to zapraszam. Nie wiem, czy na wszystkie będę dzisiaj mógł w stanie odpowiedzieć, ale czy jest podstawa prawna lub dobre praktyki mówiące o nakazie oznakowania urządzeń? No na pewno jest, dlatego że każde urządzenie, które u nas wychodzi dzisiaj z zakładu, jest oznakowane. Więc tutaj za bardzo jakby nie wiem też o jakie oznakowanie konkretnie chodzi. Okej. Skąd wiadomo, że wymaga modernizacji? Czy wykonują Państwo audyty wskazujące? To znaczy tak, regularnie, oczywiście, że wykonujemy audyty, oczywiście, że jesteśmy również bardzo często zapraszani przez użytkownika do tego, żeby taki obiekt obejrzeć i czy on się nadaje, czy się nie nadaje. Często okazuje się, że jadąc na miejsce widzimy, że obiekt nawet posiada jakąś książkę eksploatacji, gdzie są wpisy robione przez poprzednich użytkowników, więc jak najbardziej taką usługę świadczymy, natomiast nie da się tego zrobić w 100% zdalnie. Oczywiście możemy wypytać klienta bardzo często o status takiej przepompowni, czy status separatora, czy osadnika, natomiast w wielu przypadkach no jest jednak wymagana wizyta na obiekcie,
żeby zobaczyć, czy tą pompownię należy już w jakiś sposób modernizować, czy wystarczy zrobić po prostu jej przegląd, wyczyścić dokładnie. No w przypadku przypompowni to bardzo często są elementy kontrolujące, czyli pływaki, sonda hydrostatyczna, jakieś tam wirniki w pompach. Natomiast powiem tak, no, wizualnie jesteśmy w stanie bardzo szybko ocenić, czy obiekt jest, zwłaszcza obiekty powyżej 10 lat w tej chwili, to są obiekty, które no, z góry powiem, że powinny być raczej już modernizowane. No, w przypadku zwłaszcza przepompowni sanitarnych, no, w przypadku separatorów i osadników to tak naprawdę zależy wszystko od eksploatacji, czy był regularnie eksploatowany i czyszczony przez profesjonalną firmę czyszczącą, czy po prostu zapomniany. Czy każda pompownia może być podłączona do systemu zarządzania? Jeżeli mówimy o systemie zarządzania, to znaczy każda może być do zarządzania. Pytanie, o jakie zarządzanie chodzi. Jeżeli chodzi o zarządzanie na przykład budynkiem, BMS-y popularne, to jak najbardziej tak, przez styki potencjałowe możemy przejść na dowolny system zarządzania budynkiem, a jeżeli chodzi o aplikację, którą my rekomendujemy, to jest Boomerang Smart. Każdą jesteśmy w stanie przystosować, czy starszą, czy nawet taką, która jest w trakcie produkcji dopiero i dostawy, to jest oczywiście tutaj 100% możliwość zastosowania odpowiedniego urządzenia. A tak jak wcześniej wspomniałem, pracujemy nad tym, żeby również ten system zarządzania i system monitorowania można było stosować na separatorze, tak żeby inwestor, posiadając takie urządzenie z dowolnego miejsca na świecie, mógł zobaczyć status tego obiektu, czy już należy czyścić to urządzenie, czy nie należy, czy wystąpił stan awaryjny na tym urządzeniu, czyli podpiętrzenie chociażby. Więc nad tymi rzeczami w tej chwili pracujemy i w najbliższej przyszłości na pewno z taką ofertą też wyjdziemy jako serwis. No to pytanie tutaj troszkę mnie zaskakuje, bo jakby mówiliśmy o tym, jak często należy czyścić separator. Czyścić separator należy, można powiedzieć, 2 razy do roku należy wykonać przegląd tego urządzenia i ten przegląd tak naprawdę urządzenia powinien, w mojej opinii, zawsze zachodzić razem z czyszczeniem, dlatego że nie sprawdzimy tego obiektu, jeżeli go nie wyczyścimy tak naprawdę, więc o tym mówiło rozporządzenie i po prostu to się powinno odbywać. Prawo budowlane mówi o rocznym sprawdzeniu urządzenia, tutaj 2 razy do roku, ale prawo też budowlane odnosi się do rozporządzenia, więc no, tak naprawdę moim zdaniem powinniśmy się trzymać tego, że urządzenie separator osadnik 2 razy do roku powinno mieć przegląd z czyszczeniem. Wiem też, że jednak to też zależy oczywiście od zlewni, ale w wielu przypadkach jest tak, że tak naprawdę ten separator raz do roku powinno się przejrzeć, czyli zobaczyć rzeczywiście, sprawdzić grubość warstwy oleju, czy no w ogóle stan tego urządzenia techniczny. Natomiast raz do roku przy normalnej zlewni w miarę czystej powinno wystarczyć czyszczenie, tak żeby nie było tej emisji nadmiernej ilości zanieczyszczeń do środowiska. Gdzie odbywa się czyszczenie samego? No to tak jak widzieliśmy na obiekcie, no w świecie idealnym, to czyszczenie tego wkładu lamelowego powinien znajdować się jeszcze w komorze, gdzie spłukujemy wtedy te wszystkie nieczystości właśnie do tej komory centralnej. Podobnie rzecz ma się w przypadku separatora koalescencyjnego, czyli spłukiwanie powinno odbywać się tak, żeby te ścieki brudne trafiały bezpośrednio do komory czynnej separatora koalescencyjnego albo lamelowego, no oczywiście nie na trawniku obok, żebyśmy zanieczyścili ten trawnik, tak? Czyli powinno się w zbiorniku. No właśnie, dobre pytanie. Czyścimy separatory zgodnie z prawem 2 razy do roku i bardzo dobrze. Czy potwierdzenie wykonania czynności w formie protokołów wystarczające, czy należy posiadać karty przekazania odpadów? Moim zdaniem wystarczy tu w tym momencie protokół z czyszczenia
separatora, bo taki protokół czyszczenia separatora, on powinniście mieć Państwo od firmy i tam w tym protokole powinien być napisany kod odpadu i kto tak naprawdę od Państwa ten odpad pobiera, tak? Czyli to powinniście mieć w takim protokole i to powinno być wystarczające. Oczywiście zawsze możecie poprosić o taką kartę odpadu. Świetne pytanie, Panie Pawle, na które dzisiaj nie znam odpowiedzi. Natomiast jeżeli Pan założy taką instalację alarmową i zgodnie z rozporządzeniem 2 razy do roku musimy wykonać przegląd tego urządzenia. Jeżeli w wersji elektronicznej chociażby dostanie Pan protokół z analizy takiego urządzenia, ale raz w roku Pan je wyczyści, bo tak będzie pokazywał system monitoringu, więc to powiem tak, jest nowość, będziemy nad tym pracować, ale wydaje mi się, że powinno to być akceptowalne, że wykonamy tylko tak naprawdę jedno czyszczenie, a przegląd w drodze elektronicznej urządzenia, jeżeli oczywiście będziemy w stanie to certyfikować. No to już chyba więcej pytań nie ma. To dziękuję ślicznie w takim razie za udział w dzisiejszym spotkaniu. Polecam się oczywiście do kontaktu. Jak będziecie Państwo mieli pytania, oczywiście zapraszam też firmy, które zajmują się czyszczeniem urządzeń, bo tutaj mówię, rozwijając tą usługę, będziemy chcieli korzystać też również z usług profesjonalnych odbiorców odpadu. Więc ja dziękuję ślicznie i zapraszam do kontaktu.